historia rozwija się jak fascynująca opowieść, pełna momentów triumfu i tragedii. W jej kartach skrywają się jednak ciche szepty, 20 najbardziej przerażających faktów historycznych, które rzadko omawiane są w szkolnych salach. To jakby wymazywano te mroczne epizody z naszej zbiorowej pamięci, odsuwając je w cień. Od zapomnianych masakr po ukryte spiski, historia kryje w sobie horrory, które kwestionują nasze rozumienie ludzkiej natury. Jakie sekrety spoczywają w głębi tych opowieści osłonięte zasłoną milczenia? Jak brak tych historii wpływa na nasze postrzeganie świata? Dołącz do nas, by odkryć 20 najbardziej przerażających faktów historycznych, które zniknęły z podręczników. Oglądaj do końca, żeby poznać najbardziej szalone fakty historyczne. Napisz komentarz historia, a przypnę Ci serduszko. Koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ YouTube nie przepada za takimi tematami i może ograniczyć zasięgi. Prawdziwe korzenie Kleopatry. Kleopatra, ostatnia królowa starożytnego Egiptu, jest często przedstawiana jako ikona egipskiej kultury. Jednak jej prawdziwe korzenie nie miały nic wspólnego z Egiptem, pochodziła z Macedonii. Jej przodkiem był Ptolemeusz, generał Aleksandra Wielkiego, który po jego śmierci objął władzę nad Egiptem. Kleopatra była wyjątkowa na tle innych władców z dynastii Ptolemeuszy. Jako pierwsza nauczyła się języka egipskiego i wprowadziła do swojego życia elementy tamtejszej kultury. To niezwykłe połączenie greckich i egipskich tradycji sprawiło, że stała się mostem między dwoma światami. Jej historia pokazuje, jak jedna osoba może wpisać się w dziedzictwo innego narodu, niezależnie od swojego pochodzenia. Kleopatra pozostaje symbolem wielowymiarowej tożsamości kulturowej i przykładem na to, że historia to nie tylko suche fakty, ale także opowieść o ludziach, którzy potrafili łączyć różne światy. 600 zamachów na Fidela Castro. Fidel Castro, były przywódca Kuby, był celem ponad 600 zamachów na swoje życie, co uczyniło go jednym z najbardziej zagrożonych liderów w historii. Zamachy te miały różnorodne formy, od tajnych operacji wywiadowczych po bardziej bezpośrednie i kreatywne plany. Próbowano otruć jego jedzenie, skazić kombinezon nurkowy toksycznym grzybem, a nawet przeprowadzić ataki snajperskie. Jednym z najbardziej znanych zamachów była próba zatrucia jego ulubionych cygar toksyną botulinową w 1960 roku, zaledwie rok po objęciu przez niego władzy. Próbowano także wysadzić podium, na którym przemawiał. Mimo tych licznych prób Castro przetrwał. Zmarł naturalnie w wieku 90 lat, pozostawiając za sobą dziesięciolecia politycznej działalności. Jego przeżycie można przypisać rygorystycznym protokołom bezpieczeństwa, oddanym zwolennikom lub po prostu szczęściu. Fidel Castro stał się symbolem oporu wobec wrogów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpafi.x i polub zdjęcie, a postaram odwdzięczyć się serduszkiem. Taniec śmierci, plaga tańca w Strasburgu. W roku 1518 w spokojnym Strasburgu wydarzyło się coś dziwnego, plaga tańca. Wyobraź sobie, że Madame Trofea wychodzi na ulicę i zaczyna tańczyć bez powodu i bez przerwy. To, co zaczęło się jako samotny występ, szybko przekształciło się w szaloną epidemię. Ludzie masowo dołączali do tańca, a gorączka tańca opanowała miasto. Władze były zdezorientowane i próbowały różnych metod, by powstrzymać to zjawisko. Organizowano dla tancerzy występy muzyczne, licząc, że muzyka ich uleczy, a gdy to nie pomogło, stosowano upuszczanie krwi. Żadna z tych metod nie przyniosła efektu. W końcu władze zdecydowały się na radykalne kroki, wyprowadzili wszystkich tancerzy poza miasto. Ku zdumieniu wszystkich ta metoda zadziałała. Podobne epidemie tańca miały miejsce w XIV wieku we Francji, w XV wieku w Belgii, a nawet w XIX wieku na Madagaskarze. Do dziś przyczyna tego fenomenu pozostaje zagadką. Jedna z teorii mówi o zatruciu sporyszem, grzybem halucynogennym, który mógł wpływać na zachowanie ludzi. Od eksperymentów do kuchennych rewolucji, wynalezienie mikrofalówki. W ponad 90% amerykańskich domów znajduje się niepozorne, lecz rewolucyjne urządzenie – mikrofalówka. To codzienne kuchenne narzędzie powstało nie w wyniku celowych badań, ale przez przypadek.
Około 70 lat temu amerykański inżynier Percy Spencer, pracując nad eksperymentem związanym z radarami dla firmy Raytheon, dokonał niespodziewanego odkrycia. Podczas pracy z aktywnym magnetronem, urządzeniem emitującym mikrofale, zauważył, że czekoladowy batonik w jego kieszeni zaczął się topić. To niezwykłe zjawisko wzbudziło jego ciekawość i skłoniło do dalszych eksperymentów. W roku 1947 Percy Spencer i jego zespół zaprezentowali pierwszą komercyjną mikrofalówkę, nazwaną Raider Range. Urządzenie wykorzystywało mikrofale do podgrzewania jedzenia poprzez wzbudzanie cząsteczek wody. Początkowo mikrofalówki były ogromne i drogie. Ważyły około 340 kg i były luksusem niedostępnym dla większości ludzi. Dziś mikrofalówka jest urządzeniem niemal niezastąpionym w kuchni, a jej rozwój od przypadkowego odkrycia do codziennego użytku jest dowodem na to, jak naukowa ciekawość i determinacja mogą zmienić nasze życie. Biblioteka Aleksandryjska – utrata wiedzy. W roku 295 przed naszą erą w Aleksandrii na rozkaz władcy znanego jako Ptolemeusz Czerima powstało niezwykłe miejsce – Biblioteka Aleksandryjska. Nie była to zwykła biblioteka, lecz coś na kształt starożytnego instytutu badawczego, przypominającego współczesne ośrodki naukowe. Ptolemeusz, pragnąc przyciągnąć najwybitniejsze umysły tamtych czasów, zasięgnął rady swojego doradcy Demetriusza z Faleronu. Demetriusz zaproponował genialny pomysł – zgromadzić książki z całego świata. Plan okazał się sukcesem. Do Aleksandrii przybyli wybitni myśliciele, tacy jak Zenodot z Efezu, który został pierwszym kustoszem biblioteki. Kolekcja liczyła początkowo około 5000 unikatowych dzieł. Z czasem biblioteka rosła w imponującym tempie. Statki wpływające do portu w Aleksandrii były przeszukiwane w poszukiwaniu rękopisów, które następnie konfiskowano i umieszczano w zbiorach biblioteki. Dzięki temu stała się ona największą biblioteką na świecie, gromadząc około 1 000 000 manuskryptów. Biblioteka przechowywała dzieła greckich, żydowskich, egipskich i babilońskich myślicieli. W jej murach dokonywano znaczących odkryć naukowych, a jej częścią były także laboratoria oraz szkoła medyczna. Niestety w latach 48 do 47 przed naszą erą podczas konfliktu między Kleopatrą a jej bratem biblioteka uległa zniszczeniu wskutek pożaru. Próby odbudowy nie przywróciły jej dawnej świetności, a wraz z przekształceniem Aleksandrii w prowincję rzymską jej znaczenie zanikło. Mit o wzroście Napoleona Bonaparte. Napoleon Bonaparte, jeden z najbardziej znanych cesarzy w historii, często kojarzony jest z niskim wzrostem. Powszechnie wierzono, że mierzył zaledwie 158 cm, co przyczyniło się do jego rzekomego kompleksu niskiego wzrostu. Jednak ta opinia jest wynikiem nieporozumienia. Zamieszanie wzięło się z faktu, że jego wzrost zapisano w stopach francuskich, które były dłuższe od ich angielskich odpowiedników. Po przeliczeniu okazało się, że Napoleon miał około 170 cm wzrostu, co w tamtych czasach było powyżej średniej wzrostu mężczyzn we Francji. Mit o jego niskim wzroście został dodatkowo utrwalony przez brytyjskich karykaturzystów, którzy celowo przedstawiali go jako niskiego, by go ośmieszyć. Te ilustracje stały się popularne i przez lata zniekształcały postrzeganie Napoleona. Historia tego nieporozumienia pokazuje, jak łatwo błędne informacje mogą zagnieździć się w świadomości ludzi, stając się częścią oficjalnej narracji historycznej. Głód w Bengalu w 1943 roku – katastrofa wywołana polityką. Głód w Bengalu w 1943 roku to jedna z najbardziej wstrząsających tragedii XX wieku, która pochłonęła od 2 do 3 milionów ludzkich istnień. Nie była to katastrofa spowodowana wyłącznie przez siły natury, ale przede wszystkim przez decyzje polityczne podejmowane przez brytyjską administrację kolonialną podczas II wojny światowej. Pomimo obfitych zbiorów ryżu, które mogłyby zapewnić wyżywienie dla lokalnej ludności, polityka spalonej ziemi, wprowadzona przez Brytyjczyków w obawie przed inwazją japońską, zmieniła dobrobyt w katastrofę. Niszczenie łodzi i wołów, kluczowych dla transportu i dystrybucji żywności, odcięło ludzi od zapasów. Dodatkowo priorytetem stały się potrzeby wojskowe, co spowodowało drastyczny wzrost cen ryżu i wywołało dotkliwe braki żywności.
Gdy doniesienia o masowym głodzie zaczęły narastać, reakcja brytyjskich urzędników była opieszała, a pomoc humanitarna została wstrzymana na rzecz strategicznych celów wojennych. Dopiero pod koniec 1943 roku, gdy skala tragedii była już nie do zignorowania, wprowadzono znaczące środki pomocowe. Głód w Bengalu stał się bolesnym przypomnieniem o koszcie decyzji politycznych i brutalności kolonializmu, pozostawiając trwałe piętno w historii jako jedna z najbardziej tragicznych konsekwencji ignorancji i zaniedbania. Rzymska inżynieria wodociągowa – niezwykłe osiągnięcie. Starożytni Rzymianie dokonali niesamowitego osiągnięcia w swojej epoce. Stworzyli zaawansowaną sieć akweduktów i systemów kanalizacyjnych. Choć nie byli wynalazcami wodociągów, doprowadzili tę technologię do perfekcji, czyniąc ją jednym z największych osiągnięć inżynieryjnych swojego czasu. Rzymianie zbudowali rozległe systemy rur z ołowiu i kamienia, kanałów ściekowych oraz akweduktów, które imponowały precyzją i trwałością. 11 akweduktów dostarczało wodę do Rzymu, zaopatrując publiczne łaźnie, fontanny oraz domy. Systemy te odegrały kluczową rolę w utrzymaniu higieny publicznej i zdrowia mieszkańców. Rzymianie zbudowali również jedną z pierwszych sieci kanalizacyjnych na świecie, słynną Cloaca Maxima, która działała przez wieki. Jednak pomimo swoich osiągnięć nie zdawali sobie sprawy z ryzyka zdrowotnego wynikającego z używania rur ołowianych. Niektórzy historycy sugerują, że zatrucie ołowiem mogło przyczynić się do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Historia rzymskich wodociągów to przypomnienie, jak innowacje mogą nieść ze sobą nieprzewidziane konsekwencje, podkreślając znaczenie ostrożnego rozważania potencjalnych skutków technologicznych postępów. Zostań z nami, bo kolejne historie rzucą nowe światło na fascynujące osiągnięcia i błędy przeszłości. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i subskrybować, by nie przegapić kolejnych odcinków. Statua Wolności – niezrozumiany symbol. Ikoniczna Statua Wolności, stojąca dumnie w porcie Nowego Jorku, jest powszechnie kojarzona z imigrantami i ich marzeniem o nowym życiu w Ameryce. Jej bliskość do wyspy Ellis, historycznego punktu przyjmowania imigrantów, wzmocniła ten obraz. Jednak pierwotne znaczenie statuły miało zupełnie inne podłoże. Pomysł na statuę powstał we Francji, gdzie miała ona symbolizować ducha oświecenia. Trzymana w ręku pochodnia miała być metaforą oświecenia i wiedzy, a tablica nosiła datę amerykańskiej niepodległości 4 lipca 1776 roku. Był to dar od Francji, upamiętniający stulecie niepodległości Stanów Zjednoczonych i symbolizujący przyjaźń między narodami. Związek Statuły Wolności z imigracją zyskał na znaczeniu dzięki wierszowi Emmy Lazarus, Nowy Kolos, który umieszczono na cokole statuły. W wierszu Liberty stała się matką wygnańców, dającą schronienie wszystkim, którzy szukali nowego początku. Historia Statuły Wolności przypomina, jak często nasza percepcja historii jest kształtowana przez uproszczenia, nieporozumienia lub późniejsze reinterpretacje. To wezwanie, by patrzeć na przeszłość z większą uwagą, dostrzegając jej złożone warstwy. Zostań z nami, bo w kolejnych częściach odkryjemy jeszcze więcej niezwykłych i zaskakujących historii. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji. To motywuje nas do dalszego zgłębiania historycznych tajemnic. Protezy zębowe Jerzego Waszyngtona. Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, był symbolem narodowej tożsamości i przywództwa. Jednak mało kto wie o jego osobistej walce związanej ze zdrowiem zębów. Już w wieku 20 lat zaczął tracić zęby z powodu tajemniczej dolegliwości. Gdy objął urząd prezydenta w 1789 roku, miał tylko jeden własny ząb. Wbrew popularnemu mitowi, jego protezy nie były wykonane z drewna. Takie rozwiązanie byłoby niepraktyczne, gdyż drewno szybko niszczyłoby się w wilgotnym środowisku jamy ustnej. Jego protezy zostały stworzone przez doktora Johna Greenwooda, pioniera w dziedzinie stomatologii. Greenwood użył do ich wykonania niezwykłych materiałów, takich jak kość hipopotama, kość słoniowa, a nawet ludzkie zęby. Wszystkie elementy zostały osadzone na złotej płytce, co uczyniło te protezy prawdziwym dziełem sztuki stomatologicznej. Dzięki tym protezom Waszyngton mógł publicznie przemawiać z pewnością siebie i wyraźnie artykułować swoje słowa.
Dziś repliki jego protez można zobaczyć w muzeach w Nowym Jorku i Baltimore, co tworzy namacalny pomost między przeszłością a teraźniejszością. Szlak Łez – tragiczna wędrówka rdzennych Amerykanów. Na początku XIX wieku, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Andrew Jackson, doszło do jednego z najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii tego kraju – przymusowego przesiedlenia rdzennych Amerykanów z ich ziem w południowo-wschodniej części USA na tereny na zachód od rzeki Mississippi. Ten tragiczny rozdział historii znany jest jako Szlak Łez. Ustawa o przesiedleniu Indian z 1830 roku dała rządowi prawo do przejęcia ziem należących do rdzennych Amerykanów w regionach uprawy bawełny i wymiany ich na tereny w tzw. strefie kolonizacji Indian na zachodzie. Jednak zamiast sprawiedliwej wymiany był to brutalny i niesprawiedliwy akt, egzekwowany przez wojsko USA. Przymusowo przesiedlono ponad 60 000 osób z narodów takich jak Cherokezi, Muskogee, Chickasawowie i Choctawowie. Zmuszeni do marszu na tysiące kilometrów, stawiali czoła trudnym warunkom, głodowi i chorobom. W wyniku tej wędrówki około 4000 Cherokezów straciło życie. Skutki tych przymusowych przesiedleń były dalekosiężne. Rdzenni Amerykanie nie tylko utracili swoich bliskich, ale także swoje ziemię, kulturę i tradycyjny sposób życia, co pozostawiło trwałą bliznę w ich społecznościach i historii. Kiedy rząd zatruwał alkohol. W roku 1926 rząd Stanów Zjednoczonych podjął kontrowersyjny krok w walce z rosnącym spożyciem alkoholu podczas prohibicji. Postanowiono zastosować strategię, którą nazwano szlachetnym eksperymentem. Polegała ona na celowym zatruwaniu alkoholu. Aby odstraszyć ludzi od picia, do alkoholu dodawano toksyczne substancje, takie jak metanol, benzen i rtęć. Plan był prosty – uczynić alkohol tak niebezpiecznym, że ludzie przestaną go spożywać. Jednak efekt był zupełnie odwrotny. Zamiast zmniejszyć spożycie, ludzie jeszcze bardziej pragnęli zdobyć alkohol, nie zważając na ryzyko. To jak zakazanie wciśnięcia dużego czerwonego przycisku, pokusa staje się nieodparta. Skutki były tragiczne. Już w 1927 w jednym tylko szpitalu w Nowym Jorku odnotowano 41 zgonów związanych z zatruciem alkoholem. Gdy prohibicja dobiegła końca w roku 1933, szacowano, że program zatruwania alkoholu przyczynił się do śmierci około 10 000 osób. To wydarzenie jest przestrogą przed tym, jak nawet najlepsze intencje mogą prowadzić do tragicznych skutków. Eksperyment, który miał zmniejszyć skalę problemu, okazał się jednym z najbardziej katastrofalnych błędów w historii prohibicji. Podział Indii i Pakistanu – krwawa granica. Rok 1947 to czas, który na zawsze zmienił historię subkontynentu indyjskiego. Brytyjskie Indie zostały podzielone na dwa nowe państwa – Indie i Pakistan. Jednak ten podział nie był zwykłą reorganizacją terytoriów, był brutalnym rozłamem wzdłuż linii religijnych, co wywołało masową migrację na niespotykaną wcześniej skalę. Decyzja o podziale była pospieszna i chaotyczna, zupełnie ignorując skomplikowaną rzeczywistość wspólnego życia ludzi różnych wyznań. Gdy granice zaczęły nabierać kształtu, wybuchła panika. Hindusi, Sikhowie i muzułmanie, obawiając się, że znajdą się po niewłaściwej stronie granicy, masowo porzucali swoje domy, próbując dotrzeć do nowego, bezpiecznego miejsca. W rezultacie wybuchła fala przemocy. Miejskie ulice i wiejskie drogi stały się świadkami okrucieństw, których skala przeraziła świat. Pociągi pełne uchodźców stawały się celem ataków, zamieniając się w krwawe sceny. Bilans tej tragedii był ogromny. Między 200 000 a 2 miliony ludzi straciło życie, a 14 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Podział Indii i Pakistanu to jedno z najciemniejszych wydarzeń w historii, które do dziś odbija się echem w relacjach między tymi dwoma krajami. Życie piratów dalekie od romantycznych opowieści. W świecie legend i opowieści piraci są często przedstawiani jako nieustraszeni awanturnicy, przemierzający rozległe oceany w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Jednak rzeczywistość życia piratów
była znacznie mniej atrakcyjna i daleka od wyidealizowanego obrazu, który znamy z książek i filmów. Życie na pirackim statku było pełne trudności i niebezpieczeństw. Na pokładzie brakowało świeżej żywności i czystej wody, co prowadziło do rozprzestrzeniania się chorób, takich jak szkorbut wywołany niedoborem witaminy C. Do tego dochodziły nieustanne zmagania z burzami, walkami czy ryzykiem rozbicia statku. Bycie piratem oznaczało nieustanną walkę o przetrwanie na morzu. Co ciekawe, pirackie załogi działały na zasadach demokracji. Kapitanowie i kwatermistrzowie byli wybierani przez głosy załogi, co stanowiło kontrast do sztywnych hierarchii panujących na okrętach wojennych i handlowych. To pokazuje nieco bardziej egalitarną stronę życia piratów, choć ich codzienność pozostawała brutalna i niebezpieczna. Mimo romantycznych wyobrażeń o zakopanych skarbach i egzotycznych przygodach, życie piratów było przede wszystkim surową walką z nieprzyjaznym morzem i trudnymi warunkami. Dla większości z nich kończyło się ono w sposób tragiczny – śmiercią w walce, egzekucją lub uwięzieniem. To trudne życie skłaniało wielu ludzi do przyjęcia pirackiego stylu życia w desperackiej pogoni za wolnością lub przetrwaniem. Ukryte dziedzictwo góry Rushmore. Pod majestatycznym obliczem Mount Rushmore kryje się historia, która wyprzedza przekształcenie tego miejsca w symbol amerykańskiej spuścizny prezydenckiej. Zanim monumentalne wizerunki prezydentów zostały wyrzeźbione, ziemia ta miała święte znaczenie dla plemienia Lakota Sioux, które nazywało ją 6 dziadkami. W 1868 roku na mocy traktatu z Fort Laramie rząd USA uznał Czarną Górę, w której znajduje się Mount Rushmore, za część rezerwatu Wielkiego Sioux. Jednak odkrycie złota w regionie wywołało napływ osadników, a rząd Stanów Zjednoczonych nie dotrzymał warunków traktatu. Przekształcenie góry Rushmore w symbol amerykańskiej dumy narodowej wiąże się z ignorowaniem świętego znaczenia tego miejsca dla rdzennych mieszkańców oraz złamaniem obietnic. Dziś góra Rushmore jest nie tylko ikoną, ale także przypomnieniem o złożoności historii narodowych pomników, które nierzadko kryją w sobie echa wypartych i zapomnianych opowieści. Oglądaj dalej, aby odkryć jeszcze więcej niesamowitych historii, które rzucają nowe światło na znane wydarzenia. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Mała epoka lodowa, mroźna era w historii. Mała epoka lodowa, trwająca od 1330 roku do 1850, nie była jedynie ciekawostką z przeszłości, lecz mroźną rzeczywistością, która odcisnęła piętno na życiu ludzi tamtych czasów. Lata, które zwykle przynosiły ciepło lata, zamieniały się w zimne i nieprzyjazne miesiące. Zimy były surowe, a nawet lipiec i sierpień przynosiły niespodziewane przymrozki. W XVII wieku nieustanne anomalie pogodowe niszczyły plony, wywołując klęski głodu. Przyroda niegdyś obfita stawała się wroga, zwierzęta padały z powodu mrozu, a zimowe niebo widziało ptaki zamierające w locie. Europejskie społeczeństwa walczyły o przetrwanie, podczas gdy artyści uwieczniali te trudne czasy na płótnach, takich jak Łamanie lodu George'a Morinsa, który przedstawiał rodzinę zmagającą się z lodowatym wiatrem, próbującą zdobyć wodę z zamarzniętego zbiornika. Przyczyny małej epoki lodowej naukowcy przypisują spowolnieniu prądu zatokowego oraz wzmożonej aktywności wulkanicznej, a także osłabieniu aktywności słonecznej. Dziś, gdy borykamy się z globalnym ociepleniem, historia małej epoki lodowej przypomina, jak zmiany klimatyczne mogą drastycznie wpłynąć na ludzkie życie, podkreślając potrzebę ostrożności w naszym postępowaniu wobec Ziemi. Zasubskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Papież Grzegorz IX i wojna z kotami. W XIII wieku, w jednym z najbardziej osobliwych epizodów historii relacji człowieka ze zwierzętami, papież Grzegorz IX wypowiedział wojnę kotom. Ta dziwaczna krucjata rozpoczęła się za sprawą Konrada z Marburga, papieskiego inkwizytora, który oskarżał koty, zwłaszcza czarne, o związki z diabłem. Konrad, stosując brutalne tortury, wymuszał zeznania od oskarżonych, które sugerowały, że koty były narzędziami szatana. Pod wpływem tych nieuzasadnionych oskarżeń w latach 1227 do 1241 roku Kościół katolicki rozpoczął kampanię przeciwko tym zwierzętom.
Czarne koty, uznawane za wcielenie diabelskiej mocy, stały się szczególnym celem. Najwięcej kotów zginęło w latach 1233 i 1234 roku w wyniku masowych egzekucji, które przekształciły te tajemnicze i eleganckie stworzenia w kozły ofiarne. W rezultacie populacja kotów drastycznie spadła, co według niektórych historyków mogło przyczynić się do rozprzestrzeniania się epidemii dżumy, gdyż brak naturalnych wrogów szczurów ułatwił rozwój plagi. Wojna z kotami była tragicznym przykładem, jak ideologie i przesądy mogą prowadzić do niszczenia niewinnych istot, pozostawiając po sobie mroczny ślad w dziejach ludzkości. Procesy czarownic era histerii i niesprawiedliwości. W Europie między XV a XVIII wiekiem rozegrało się jedno z najbardziej ponurych wydarzeń w historii – polowania na czarownice. Okres ten, nazywany czasami płomieni lub wielkimi polowaniami, był pełen strachu, przesądów i religijnego fanatyzmu. Szacuje się, że od 40 do 60 tysięcy osób straciło życie w wyniku procesów o czary, z czego większość ofiar stanowiły kobiety. Oskarżenia o czary często opierały się na wątłych dowodach lub były całkowicie sfabrykowane. Stały się one narzędziem do uciszania osób wyłamujących się z norm społecznych lub stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego. Ścieżka do skazania była brutalna, oskarżonych torturowano, by wymusić przyznanie się do diabelskich paktów i złowrogiej magii. Wiele ofiar spotykały przerażające losy – palenie na stosie, wieszanie lub topienie. Procesy czarownic są świadectwem epoki pełnej strachu i mizoginii, która pokazuje, jak łatwo społeczna panika i niesprawiedliwość sądowa mogą doprowadzić do masowej tragedii. Dziwne tajemnice małego miasteczka. W cichym miasteczku Oak Ridge tajemnice kryją się w szumie liści i za fasadą zwyczajności. Wśród miejscowych dzieci zaczęła krążyć opowieść o mrocznej liście, zbiorze faktów tak przerażających, że trzymano ją pod kluczem jak zakazany skarb. W szkole panowało milczenie. Nikt nie odważył się wspomnieć o tej liście, a wszyscy wiedzieli, że łamanie tabu może przynieść straszne konsekwencje. Krążyły plotki o pani Johnson, nauczycielce, która zniknęła po tym, jak wspomniała o zakazanych faktach na lekcji historii. Szeptano o podróżach w czasie, ukrytych stowarzyszeniach i tajemniczych siłach strzegących tej mrocznej wiedzy. Zakazana lista zawierała opowieści o zaginionych cywilizacjach, nawiedzonych imperiach i postaciach wymazanych z kart historii. Mówiono, że jej treść może zmienić sposób, w jaki postrzegamy przeszłość i rzucić światło na nieopowiedziane cienie, które spowijają Oak Ridge. Ciekawość dzieci rosła, kusząc ich do odkrycia zakazanej wiedzy, nieświadomych mocy, jaką mogła kryć lista. Co sądzisz o tym, co właśnie pokazaliśmy? Czy odważyłbyś się sięgnąć po tajemnicę zakazanej listy, wiedząc, jak bardzo może zmienić twój światopogląd? Historia języka angielskiego – podróż przez wieki. Historia języka angielskiego to fascynująca opowieść o ewolucji, która rozpoczęła się w V wieku naszej ery, gdy na Wyspy Brytyjskie przybyli Anglowie, Sasi i Jutowie. Język angielski, będący ich dziedzictwem, przeszedł przez 3 kluczowe etapy – staroangielski, średnioangielski i nowoczesny angielski. Przełomowym momentem była X wieka, kiedy Anglia i Normandia zderzyły się na płaszczyźnie politycznej i kulturowej, dając początek nowej formie języka średnioangielskiemu. Normanowie, władający starofrancuskim, wnieśli do języka angielskiego liczne zapożyczenia, które wpłynęły na jego brzmienie i strukturę. Epoka Szekspira stanowiła kolejny ważny etap w rozwoju języka angielskiego. Szekspir, mistrz języka, wzbogacił go o ponad 1200 nowych słów, które do dziś są używane. Jego dzieła były jak malarskie pociągnięcia pędzla, które ukształtowały fundamenty współczesnego angielskiego. Dziś język angielski jest mówiony przez ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. Przekracza granice i łączy kultury, będąc żywym dowodem na to, że język, podobnie jak historia, nieustannie się zmienia i rozwija. To przypomnienie, że w słowach, które wypowiadamy każdego dnia, brzmi echo przeszłości. Język jest żywą istotą, która ewoluuje, urzekając i inspirując kolejne pokolenia. Wielka wojna emu w Australii. Australia w latach 30. XX wieku przeżyła niezwykłą wojnę. Wielką wojnę emu.
która udowodniła, że konflikty mogą dotyczyć nie tylko ludzi. Po I wojnie światowej kraj zmagał się z kryzysem rolniczym, dodatkowo pogorszonym przez nietypowego wroga emu. Te duże, nielotne ptaki migrowały w głąb lądu podczas okresu lęgowego, niszcząc uprawy na polach zachodniej Australii. Zdesperowani farmerzy, wśród których wielu było byłymi żołnierzami, zwrócili się o pomoc do rządu. W odpowiedzi wysłano mały oddział wojskowy uzbrojony w karabiny maszynowe, aby zmniejszyć populację emu. Jednak ptaki, odporne i szybkie, okazały się trudnymi przeciwnikami. Publiczne oburzenie wobec działań militarnych i ich ograniczonego sukcesu doprowadziło do zakończenia operacji. Ostatecznie rząd przyjął inne podejście, wprowadzając system nagród za zabicie emu, co okazało się bardziej skuteczne. Ta niezwykła historia pokazuje wyzwania w zarządzaniu rolnictwem oraz złożoność konfliktów między ludźmi a zwierzętami. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram odwdzięczyć się serduszkiem.